Koperek. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak prawidłowo wysiać koperek, aby dał obfite plony i aby był gęsty, dosłownie jak szczotka. Koperek możemy wysiewać już wczesną wiosną, ponieważ on nie boi się chłodu. Młode siewki wytrzymują temperaturę do -3 stopni Celsjusza, a nawet i niższą. Jakie odmiany są najlepsze? Zawsze radzę kupić kilka i wysiać, sami się przekonamy, która z nich dla nas jest najlepsza. Zwróćmy przy tym uwagę, aby dał nam jak najwięcej krzaczastej zieleniny. Niektóre dość szybko mocno wyrastają w pędy, na końcu których są parasoleczki z nasionami. Z tych odmian zieleniny nie będzie tak dużo. Z reguły zależy nam, aby mieć go jak najwięcej do codziennego spożywania, a także aby był spory zapas na zimę. Możemy go suszyć, zamrażać, zresztą każdy z nas ma swój sprawdzony sposób przetwarzania. Kiedy możemy zacząć go uprawiać? Jak tylko ziemia rozmarznie, możemy już przystąpić do jego wysiewania. Jest to roślina jednoroczna i ma krótki okres wegetacyjny, który wynosi od 45 do 60 dni. Po około 2–3 tygodniach od wzejścia możemy zacząć zbierać świeże liście, gdy osiągną one wysokość około 10–15 cm. Pełny zbiór następuje po około 6 tygodniach. I wówczas też możemy zbierać swoje nasiona do przyszłych upraw. Najlepiej jest, gdy do jego wysiewu wydzielimy oddzielną grządkę. Wiele osób sieje go między innymi warzywami, a inni wolą, gdy sam się rozsiewa po ogrodzie. Dla mnie jest to niewygodne chociażby ze względu na pielenie lub zachwaszczenie nim całego ogrodu. Ale tak jak mówię, każdy ma swój sposób upraw i może niektórym nie przeszkadza to, co dla mnie jest problemem. Na pewno dla wielu ogrodników jest to wygodniejsze, że mają go bez pracy, ale jak to w życiu? Każdy robi, co lubi. Jakie on ma wymagania? Często słyszę, że koperek nie wszedł, albo wszedł, ale bardzo rzadko, jest słaby, niski, nie taki, jakiego oczekiwaliśmy. Dzieje się tak często pomimo odżywek i podlewania, a on i tak nie chce rosnąć. Dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze, koperek nie chce rosnąć na zakwaszonej ziemi. Idealne dla niego pH to 6,5 do 7, czyli na glebie lekko kwaśnej lub obojętnej. Wówczas zbiór będzie najlepszy. Bardzo źle też rośnie na przejażdżystych, suchych glebach, a także na ciężkich, gliniastych. On najbardziej lubi lekkie, ale bardzo żyzne i wilgotne. Wówczas wcześniej musimy glebę odpowiednio przygotować, dodając na przykład kompostu. Jak powinniśmy to zrobić? 10-litrowe wiadro kompostu, nigdy nie dajemy świeżego, rozsypujemy na 1 metrze kwadratowym. Na to rozsypujemy nawóz mineralny zawierający azot, potas i fosfor. Gdy roślinki są małe, nie potrzebują one dużo odżywek. Dopiero gdy podrosną i system korzeniowy się rozrośnie, wówczas dopiero będzie potrzebował ich więcej i tak też stopniowo będzie je pobierał. Nawozów mineralnych dodajemy 50–60 gramów na 1 metr kwadratowy i wszystko razem przekopujemy. Jeżeli mamy kwaśną ziemię, to na jesieni powinniśmy do niej dodać mączkę dolomitową lub popiół drzewny. Jeżeli tego nie zrobiliśmy, to teraz dodajmy niewielką ilość kredy lub popiołu drzewnego, wsypując go wyłącznie w rowki, w których będziemy wysiewać nasiona. One zneutralizują zakwaszenie oraz dostarczą wartości odżywczych, aby nasz koper mógł szybko wyrosnąć. Jeżeli pomimo tego, że wszystko mamy przygotowane idealnie, a i tak on rośnie słabo, przyczyna może też leżeć w tym, że nieodpowiednio przygotowaliśmy nasiona. Niektóre nasiona, w tym kopru, pokryte są tłustą, woskową, naturalną warstwą, która może wstrzymywać lub nawet uniemożliwiać kiełkowanie. Dlatego powinniśmy ją z nich usunąć. Jak to zrobić prawidłowo?
prawidłowo, nasiona wsypujemy do pojemnika i zalewamy na 5 minut wódką, która ją rozpuści. Później je odcedzamy i dobrze spłukujemy wodą, najlepiej na sitku pod bieżącą wodą. Następnie je suszymy. Tak przygotowane nasiona wysiewamy do ziemi. Zabieg ten nie tylko znacznie przyspieszy ich kiełkowanie, ale też zwiększy ilość roślin, ponieważ wówczas wykiełkują prawie wszystkie. Pamiętajmy, że nie każde miejsce w naszym ogrodzie jest odpowiednie dla kopru. Jest on bardzo grymaśny i wymagający. Jak się możemy przekonać, które jest najlepsze? Powinniśmy zaopatrzyć się w większą ilość nasion, wymieszać je z piaskiem i rozrzucić na jesieni po całym ogródku. Na wiosnę zobaczymy, gdzie on rośnie najlepiej i wówczas tam go posiejmy, aby uzyskać największe plony. Wówczas zaskakujące również bywa nieraz to, że z siewu jesiennego uzyskamy więcej roślin niż z wiosennego, a to dlatego, że wcześniej nie sprawdziliśmy, który zakątek lubi on najbardziej. Wiele razy przekonaliśmy się, że uprawa kopru bywa bardzo trudna i wówczas powinniśmy postępować zgodnie z podanymi wcześniej przeze mnie zasadami. Kiedyś w moim małym warszawskim ogrodzie on w ogóle nie chciał rosnąć, pomimo że robiłam wszystko, aby czuł się dobrze. Faktem, że i moje umiejętności były jeszcze niewielkie. Natka pietruszki pięknie rosła i była gęsta, a on nie. Nie wyobrażam sobie większości potraw bez dodatku kopru, dlatego wiele czasu poświęciłam, aby zrozumieć, dlaczego go nie mam i wreszcie, aby go mieć. Kiedy wyprowadziliśmy się na wieś, nie mam już tego problemu, ponieważ nauczyłam się, co robić, aby rósł zdrowo i obficie. Dodatkowo możemy wielokrotnie w ciągu sezonu go wysiewać, tak aby zawsze mieć go pod ręką w wystarczającej ilości.